Cześć, tu Bork, Retrogralnia. Dzisiaj Wam przedstawię małe ustrojstwo, które dokupiłem do mojego komputera Ultimate 64, które pozwoli mi na podłączenie do tego sprzętu takich urządzeń jak modem na Wi-Fi, czy takie trochę bardziej rozbudowane urządzenie sieciowe WIC64, a tym małym ustrojstwem jest niewielka, ale bardzo potrzebna przejściówka na user port. Ultimate 64 to genialny sprzęt. To taka współczesna implementacja oparta w części na FPGA komputera Commodore 64, która pozwala na uruchamianie na nim wszelkiego rodzaju oprogramowania z nośników USB, udających stacje dyskietek, magnetofony, kartridże, co tam dusza zapragnie. Bardzo ważne jest to, że komputer ten jest sprzętowo, hardware'owo, prądowo zgodny co do jednego cyklu, a przynajmniej powinien być zgodny co do jednego cyklu z prawdziwym sprzętem. To znaczy, że możemy do niego podłączyć prawdziwą stację, prawdziwy magnetofon, prawdziwe kartridże, prawdziwą drukarkę, prawdziwe joysticki, ale niestety nie możemy bezpośrednio podłączyć urządzeń typu modem, ponieważ ten komputer nie ma wyprowadzonego z tyłu portu user port, bo w jego miejscu znajdują się porty USB i port HDMI. Jednak istnieje możliwość wyprowadzenia tego user portu, bo na płycie taki port się znajduje, ale nie w formie zwykłego portu, tylko w postaci pinów. Żeby te piny zamienić na zwykły port, właśnie potrzebujemy tej przejściówki, tej ślicznej, małej przejścióweczki, którą właśnie teraz Wam tutaj w tym moim komputerku zamontuję i zobaczymy, czy ona zadziała i jak dobrze lub źle zadziała. Tutaj mam swojego Ultimate 64. Wyłączę go oczywiście z prądu, żeby sobie go nie popsuć. Otwórzmy moją maszynkę i gdzie znajdziemy w tej maszynce w tej chwili user port? A no user port znajdziemy, to wszystko muszę odsunąć, w tym miejscu. Pokażę jeszcze raz z bliska, w tym miejscu. Tutaj widzicie szereg pinów, do których ja mam w tym momencie coś podłączone. A mam tutaj podłączony wentylator, który chłodzi mi układy SID. W tym momencie ja go sobie odłączę, będę musiał znaleźć jakieś inne miejsce, w którym będę go podłączał. Prawdopodobnie go podłączę tutaj, gdzie mamy możliwość podłączenia do Ultimate'a LED stripu, czyli po prostu migających diod LED. Tutaj jest normalnie 5V i masa, to odłączymy. A tutaj widzicie, mamy user port. I tak naprawdę te wszystkie piny tutaj są odzwierciedleniami tych pinów na user porcie. Oprócz tych dwóch ostatnich, które są też wykorzystywane do LEDów, mogą być wykorzystywane do LEDów. Żeby ten port sobie gdzieś wygodnie wyprowadzić, no nie będę tutaj go wsadzał w środek, tylko sobie gdzieś na zewnątrz go wyprowadzę. Dlatego też dokupiłem sobie jeszcze specjalny kabel przedłużkę do tego portu. No i ten kabel przedłużkę musimy umieścić. Tutaj na szczęście nie da się zrobić tego w tym momencie źle, bo mamy wycięcia. Psztyk. No i w ten sam sposób musimy to włożyć w płytę główną Ultimate 64. Dobra, weszło, trzyma się. No i mamy user port na takim ślicznym kabelku. Na razie go sobie wyprowadzę, no nie wiem w którą stronę. Mógłbym go teoretycznie wyprowadzić gdzieś na zewnątrz. Myślałem też, żeby go gdzieś tutaj wyprowadzić z boku komputera, żeby sobie zrobić jakąś dziurkę, ale na razie po prostu go wrzucę o tak, niech sobie wisi, niech sobie leży. Nic mi się tutaj złego przecież stać nie powinno. Także teoretycznie mamy ten user port podłączony. No i teraz musimy do niego podłączyć jakiś modem. Na początku spróbuję zwykły modem Wi-Fi. Podłączamy. OK. Czy to weszło? Cholera wie. OK, weszło. OK, no, chyba weszło. Modem niech sobie leży na boczku. No dobra, odpalmy komputerek. Tylko oczywiście z powrotem zasilanie musimy do niego wrzucić. Chodź tutaj, prądziku. Modem sobie położymy tam z tyłu i włączę nagrywanie jeszcze.
Odpalamy. OK, komputer się odpalił. Sprawdźmy, czy tu są jakieś ustawienia związane z modemem. Jedyne informacje, jakie są o modemie, są tutaj, bo tutaj jest możliwość włączenia modemu software'owego. Niestety w Ultimate 64 ten modem software'owy jest podłączony nie do Wi-Fi, chociaż ten komputer ma układ Wi-Fi, ale ten układ jest kompletnie nieobsługiwany. Tutaj ten modem wirtualny jest podłączony do zwykłego portu Ethernet. I czy ja mogę go wyłączyć? Mam nadzieję, że mogę go wyłączyć. No tutaj nie ma żadnej opcji, ale mam nadzieję, że jest on wyłączony. W sumie to nie wiem, czy jest wyłączony. Nie no, chyba jest standardowo wyłączony w takim wypadku. W sumie to nie wiem. Wydawać by się mogło, że w tym miejscu powinno dać się ten modem wyłączyć. No ale mam nadzieję, że on po prostu jest wyłączony, ponieważ nie mamy tutaj podłączonego kabla sieciowego, więc to chyba powinno zadziałać tak standardowo. Natomiast modem z Wi-Fi już tutaj leży. Tutaj nawet pali się zielona dioda. No i co? No i musimy ten modem jakoś odpalić. Do tego musimy sobie ściągnąć program typu terminal. Ja tu wykorzystam CCGMS Ultimate, który wykorzystywałem też ostatnim razem i mogę sobie, co ciekawe, w tym wypadku ściągnąć jego obraz jako obraz kartridża, no bo tu mogę wirtualny kartridż montować na tym komputerku, także to będzie mega wygodne. Odpalmy ten kartridż i co? I odpalamy sobie CCGMS Ultimate'a. Zobaczymy, co się stanie. OK, program jak najbardziej się uruchomił, ale teraz musimy jakoś ten modem skonfigurować. Żeby się przełączyć z trybu graficznego, czyli trybu tak naprawdę pecki w tryb ANSI, musimy nacisnąć klawisz F8. OK, klawisz F8 został wciśnięty i teraz możemy skonfigurować modem. Ten modem już był wcześniej przeze mnie skonfigurowany i on się spróbuje połączyć z siecią BetterSite, moją siecią Wi-Fi i tutaj kurczę, uwaga, szok, udało się. No to znaczy, że mam to samo hasło, jakie miałem w 2021 roku w czerwcu, kiedy ten modem ostatni raz używałem. No to akurat jest dobra informacja. Modem skonfigurowany, podłączony. Tutaj nie będę Wam pokazywał, o co chodzi z konfiguracją i podłączaniem modemu. Zapraszam Was do obejrzenia tego filmika, który nagrałem rok temu. A my wracamy do trybu graficznego i spróbujemy się podłączyć do jakiegoś BBS-a. Tryb graficzny z powrotem, tryb pecki i wpiszmy sobie jakiś tutaj BBS-ik, na przykład ATDT D oldnet.com na porcie standardowo 6400 i co? I to nie do końca zadziałało tak, jak powinno. Nie jestem pewien, czy ten modem nie jest trochę za szybki. No nie działa to za dobrze na tym 9600. Spróbujemy w takim razie się z tego modemu, z tego się rozłączyć. No, straszna lipa. Log off. Wyjdziemy stąd i co? Przełączamy się w tryb taki ręczny. I zamiast może 9600, to sprawdźmy, jakie mamy możliwości mniejsze. 4800. 4800 spróbujemy wpisać, czyli AT $SB równa się 4800. Modem nam się przełączy na trochę wolniejsze działanie. Dobra, musimy oczywiście tutaj też zmienić baud rate na 4800. Sprawdzimy, czy modem łapie. Modem łapie. Przechodzimy na tryb graficzny i znowu ATDT theoldnet.com na 64 000, właściwie 6400. O!
i tutaj działa to już poprawnie. No i co? No jesteśmy podłączeni do tego BBS-a. No i co możemy tutaj zrobić? No możemy się pobawić, ale nie mam tutaj za bardzo czasu, żeby to robić. Możemy sobie najwyżej obejrzeć pecki art, czyli obrazki w trybie semigraficznym. Jak widzicie, działa to bardzo w porządku. To chyba koniec testów tego modemu. Widzicie, że działa. Spróbujmy teraz może sobie przetestować Wika 64. Żeby przetestować Wika 64, no musimy komputer zdecydowanie wyłączyć. Ja na wszelki wypadek odłączę go też z prądu. I co? Wyciągamy modem, zwykły modem Wi-Fi. Wkładamy tego kolosa Wika 64. O, tutaj to był, pamiętam, duży kolos. Sporo tu było rzeczy, które można było robić. Ale my tylko mamy sprawdzić, czy to zadziała. Czyli sprawdzimy sobie ten główny portal Wika 64. O matko, jak to nie chce wejść. Dobra, weszło. No nie zmieści mi się to w środku komputera na stałe, co nie? Odpalamy machinę. I co tutaj mamy za informację? Znowu udało nam się podłączyć z siecią BetterSite. Niechże Wam pokażę to na ekranie. Na szczęście, jak widzicie, nie zmieniłem znowu hasła od ostatniego razu, kiedy używałem ten modem. I co? I Wik 64. Na początku jestem ciekaw, czy on może mieć tutaj, czy on tutaj ma w jakiś sposób możliwość edytowania się przez www. Może wpiszmy jego adres. On tu się przedstawia jako 0195. 0190. On miał tam coś, pamiętam. O! Jest jak najbardziej. Możemy spróbować update firmware'u. Sprawdzimy, czy to zadziała, czy to pójdzie. No trochę niebezpiecznie może zaczynać od update'u firmware'u, ale co? Ale sprawdźmy. No dobra, ekran znowu jest normalny. Sprawdźmy, czy update się skończył. No, update się skończył. I co? I mamy całkiem nowe oprogramowanie z 1 czerwca. June to jest czerwiec. I mamy oprogramowanie z 1 czerwca. I co? Niechże sobie przypomnę, jak się na Wiku 64 cokolwiek ciekawego robiło. Tutaj powinniśmy jakiś software sobie ściągnąć. Tak naprawdę tutaj widzicie, wystarczy, że ściągniemy Wik 64 Launcher. Prosty programik. Odpalamy więc Launcher. I ten Launcher nam tutaj pokaże większość rzeczy, które można na tym sprzęcie zrobić. Tutaj jest mały problem. Nie jestem pewien, czy pamiętam login, ale na początku wejdźmy do Wi-Fi Setup i zobaczmy, jakie on sieci w ogóle u mnie w domu wykrywa. No, zapamiętał poprzednie ustawienia, ale widzę, że BetterSite 64 wykrywa. To jest ta sieć, która jest u mnie w pokoju. BetterSite to jest sieć, która jest u mnie w drugim pokoju. Także weźmy sobie BetterSite 64 i tutaj to jest specjalna sieć do komodorka, więc ma hasło. No tej sieci używam trochę rzadziej, bo normalnie używam tej sieci 5 GHz Commodore 128, która nie jest łapana przez ten modem. No dobra, zalogujmy się i ciekawe, czy zadziała. O, działa! Wycofajmy się. I co? I możemy zobaczyć sobie, jakie mamy tutaj toolsy. Set server, time zone, ale tu była cała masa jakichś fajnych rzeczy z tego co ja kojarzę. Gdzie one się podziały? A, są tutaj. No i co my tu mamy? No po pierwsze mamy online games, możliwość grania w gierki, multiplayer game lobby, join multiplayer game, ale tutaj nie ma jeszcze tego niestety feature'a wbudowanego, nadal nie ma tego.
feature'a budowanego. OK, High Score Game 1. Można sobie zagrać przed Genesis Sisters i ona się mega szybko załaduje z internetu. Już się załadowała, bo już się tak naprawdę ta gierka rozpakowuje. Czy się jeszcze ładuje? Nie, już się rozpakowała, już działa. I co? No i odpalamy sobie Gianę. Ja chyba wziąłem joystick, który oczywiście nie do końca działa. Oj, kurde! Ten mat to taki trochę, bym powiedział, lewy w swoim zachowaniu. Tam były bonusy, ale nie będziemy o nie walczyć. Hopla! No dobra, mam tych punktów kilka. Teraz pozwolę sobie zginąć. Teoretycznie teraz powinniśmy móc zapisać swój stan gry. OK. To date greatest. Borg. High Score Genesis Sisters. No tak, ale to są topowe wyniki. To są topowe wyniki. Kiedyś mi się udało w jednym z tych gierek tam wbić, jak jeszcze 5 osób w te gry grało. Ok, no to mamy przejście, czat, po niemiecku oczywiście. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle jest na czacie. Users online 1. To nie ma co się bawić, wchodzenie na czat. File area to się można by... to można ściągać demka, aplikacje. Spróbujemy na szybko jakieś demko ściągnąć. No widzę, że tu się nic nowego nie pojawiło. Widzieliście? No demko się ściągnęło totalnie błyskawicznie i już się odpaliło, także to naprawdę, jeżeli chodzi o prędkość działania tego WIG64, to jest niesamowita prędkość, bo to nie działa jako modem, tylko to działa po normalnym HTTPS-ie. Gierek też pewnie trochę jest, ale nie za dużo. Internet. No tak, można sobie chodzić po całym CSDB i nawet ściągać z tego co pamiętam pliki. Także spróbujmy coś tutaj na szybkiego ściągnąć, na przykład River Ride, czyli co S, type query River Ride i S to search. To kiedyś działało na 100%. I mamy. I co? No i ściągamy sobie pierwszą gierkę z brzegu, numer 1. Loading. Run jako uruchom. I co, uruchomi się programik od razu i pójdzie gierka? To by było naprawdę fajne. Jakby można było sobie tak z WIG 64 odpalać. No kurczę. I to jest mega fajne w tym WIG 64. Całe CSDB na wyciągnięciu ręki. No to jest naprawdę dobre. To jest naprawdę dobre. Gdyby nie to, że to działa na porcie pierwszym River Ride. Muszę przełączyć Joya. No, jednak co River Ride, to River Ride. Także moi drodzy, jeśli chodzi o testy przejściówki do Ultimate 64 do podłączenia user portu, do którego można podłączać m.in. modemy, chociaż nie tylko, no to wszystko działa jak najbardziej powinno. Jestem z tego bardzo zadowolony z zakupu, szczególnie, że będę mógł używać w końcu WIG-a 64. Jeszcze Wam pokażę jedną rzecz na końcu, tą przejściówkę z bliska. Tak jak Wam mówiłem na początku, tutaj wydawać by się mogło, że wyjście tej przejściówki z płyty głównej do tego tutaj ustrojstwa to jest 1:1, ale jak się tak naprawdę temu człowiek przyjrzy z bliska, tutaj jak teraz widzicie, to na tej przejściówce znajduje się całkiem sporo elektroniki. Byłem totalnie w szoku, że to nie jest tylko płytka z przejściem 1:1 kabelków, a że mamy tutaj elektronikę, mamy tutaj jakieś rezystory, jakieś inne układy, których nie rozpoznaję i takie dwa większe układy. Z tego, co sobie sprawdziłem w internecie, ten układ po
lewej stronie złącza to jest wzmacniacz i on chyba służy do tego, żeby wytworzyć na tym ustrojstwie 9V, ponieważ na złączu user port jest 9V, a przez ten kabelek dochodzi do tej przejściówki 2 razy po 5V. I właśnie tutaj ten wzmacniacz chyba te 5V na 9 zamienia. Ten drugi układ, trochę większy poniżej pinów, to jest jakiś szybki przełącznik flip-flop. Taki znalazłem opis na jakichś chińskich stronach. Do czego to może służyć? Nie wiem, może to po prostu jakiś bufor. Przeczytałem na tej stronie w specyfikacji, że jest to wersja 2.0, która zawiera w sobie te 9V, którego może kiedyś nie było. Możecie pamiętać, że z tego, co rozmawiałem niedawno z Rafem w jednym z odcinków kilka tygodni temu, to te 9V w user porcie naprawdę bardzo mało sprzętów używało. Naprawdę bardzo mało sprzętów używało, także wcześniejsza ewentualna jego nieobecność to chyba nie był jakiś taki duży problem. I tu jest jakiś delayed 5V output. Nie wiem, co to znaczy. Szczerze nie wiem, co to znaczy. Nie mogłem nigdzie, ale to nigdzie znaleźć, co to tak naprawdę te delayed 5V znaczy. Natomiast jak się wejdzie do dokumentacji samego Ultimate'a, w samym user porcie wygląda to po prostu tak, jakby to były piny 1:1 i jakbyśmy sami mogli taką przejściówkę zrobić. No ale z tego, co widzicie, taka przejściówka jest wymagana i ma ona jakąś tutaj w sobie elektronikę. Nie wiem, czy ta wersja pierwsza też elektronikę posiadała, czy można było ją może zrobić samemu, ale ta wersja, którą ja teraz mam, elektronikę ma i działa. Jestem zadowolony. I myślę, że to wszystko, co miałem Wam do powiedzenia w tym odcinku. Bardzo mocno Was pozdrawiam. A w momencie, w którym ten odcinek jest emitowany, jest to sobota, świętujemy od 15 11-lecie Retrogralni i 5-lecie Wrocławskiego Muzeum Gry i Komputery minionej ery. Także już za parę godzin, albo parę godzin temu wypiłem za Wasze zdrowie. Do zobaczenia. Borg Retrogralnia.